Witajcie. Wielu widzów pytało w komentarzach o ADR-y. Długo zastanawiałem się, jak ugryźć ten obszerny temat, by w sposób zrozumiały przekazać wszystkie istotne informacje. Doszedłem do wniosku, że w jednym odcinku wszystkiego nie zmieszczę. Dlatego przygotujcie się na krótką serię. Zaczynamy od rzeczy ogólnych związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Na wstępie chcę powiedzieć, że nie jest to materiał szkoleniowy, a raczej ma na celu zainteresowanie Was tematem przewozów materiałów niebezpiecznych. Pełna wiedza dotycząca tego zagadnienia oraz uprawnienia ADR mogą zostać pozyskane jedynie w trakcie odpowiednich szkoleń. ADR to skrót z francuskiej nazwy międzynarodowej umowy. Z szacunku do Was nawet nie będę próbował wymówić jej w oryginale. W polskim tłumaczeniu to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Obowiązuje od 1957 roku i zrzesza większość państw Starego Kontynentu. Celem istnienia umowy jest minimalizowanie zagrożenia na drogach związanego z przewozem materiałów niebezpiecznych. Dzięki stworzeniu całego systemu norm i wytycznych takie przewozy stają się po prostu bezpieczne, o ile normy są przestrzegane. Warto wiedzieć, że umowa ADR jest aktualizowana w dwurocznych odstępach, w latach nieparzystych, a ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2017 roku. Dlatego jeśli ktoś wpadnie na ten film po 2019, to niektóre informacje tu zawarte mogą być już nieaktualne. Materiałem niebezpiecznym przepisy transportowe określają taki rodzaj towarów, których w ramach odpowiednich norm nie wolno przewozić w ogóle, albo można je transportować tylko w szczegółowo określonych warunkach. Te warunki wskazują m.in. sposób działania nadawcy takiego towaru, przewoźnika oraz kierowcy. Nas oczywiście najbardziej będą interesowały obowiązki tego ostatniego. Jest ich na tyle dużo, że zaplanowałem na ten temat osobny odcinek. A dlaczego to ważne? Bo kierowca jest kluczowym ogniwem w całym procesie transportu materiałów niebezpiecznych. Od jego wiedzy i przeszkolenia naprawdę wiele zależy. Przepisy regulują sposób pakowania i oznakowania materiałów niebezpiecznych. Określają potrzebną dokumentację i wymagane szkolenia dla kierowcy. Wskazują również sposoby oznakowania pojazdów. Auta przewożące ADR oznakowane są takimi specjalnymi pomarańczowymi tablicami, które montuje się z tyłu i z przodu zestawu. One mają być ostrzeżeniem dla innych uczestników ruchu oraz, w razie wypadku, informacją dla służb ratunkowych. Na niektórych tablicach ADR zobaczycie jeszcze dodatkowe oznaczenia. Są one zarezerwowane dla cystern oraz przewozu luzem. Na górze takiej tablicy jest numer rozpoznawczy zagrożenia, który mówi, jakie niebezpieczeństwo stwarza przewożony towar. Na dole mamy numer UN, kod rozpoznawczy materiału. Dzięki niemu wiemy, co jest w środku. Taka tablica z oznaczeniami to dodatkowa informacja. Z jej pomocą na przykład strażacy będą dokładnie wiedzieli, z czym mają do czynienia i czego użyć w trakcie akcji zabezpieczającej wywróconą cysternę. Dość ciekawym aspektem w kontekście przewozów materiałów niebezpiecznych jest jazda na tak zwanym wyłączeniu. W tym przypadku fizycznie przewozimy towary niebezpieczne, ale ze względu na sposób ich zapakowania albo też na ilość, którą przewozimy, taki przewóz może być wyłączony z przepisów ADR albo z ich części. Dobrym przykładem jest tutaj farba. Jeśli byłaby przewożona w 200-litrowym bębnie, to transport odbywałby się na podstawie przepisów ADR. Czyli potrzebna będzie odpowiednia dokumentacja, kierowca będzie musiał mieć wszystkie uprawnienia, a pojazd konieczne oznakowanie. Ale ta sama ilość substancji zapakowana w puszki po 1 litr już tym przepisom nie podlega. Dlaczego? Bo jeśli nawet takie jedno opakowanie straci szczelność, to zagrożenie dla środowiska jest nieporównywalnie mniejsze. Jeżeli jednak ładunek, nawet zapakowany w małe opakowania, przekracza 8 ton brutto, to konieczne będzie zastosowanie takiej tablicy informującej o przewozie dużej ilości towarów wyłączonych z ADR. Odpowiednie oznakowanie pojazdu jest ważne, bo jeżeli będziecie jechać z tablicami ADR, a przewożony towar nie będzie w świetle przepisów towarem niebezpiecznym, to grozi Wam 800 zł mandatu. Tyle samo kosztuje jazda z materiałami niebezpiecznymi bez odpowiednich tablic. Jak widzicie, wiedzy na temat transportów ADR jest sporo. Pytanie, czy kierowca musi mieć to wszystko w głowie? I tak, i nie. Kierowca powinien wiedzieć, jak postępować przy tego typu przewozach. Musi sobie zdawać sprawę z przepisów. Ale umówmy się, nie da się tego wszystkiego wykuć na blachę, nawet po najlepszych kursach. Dlatego przepisy nakazują każdej firmie transportowej, która przewozi ADR-y, zatrudnienie tak zwanego doradcy DGSA, czyli do spraw przewozu towarów niebezpiecznych.
Kierowcy muszą mieć bezpośredni kontakt z takim doradcą, który niezależnie od pory dnia i nocy powinien umieć udzielić im szczegółowych informacji i porad odnośnie przewożenia tego typu towarów. To niezwykle ważne, bo jak się okaże w kolejnych odcinkach z tej serii przy przewozie ADR kierowca ma sporo na głowie i wiele zależy od jego wiedzy i zachowania. Tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba i dajcie lajka pod filmem. Życzę szerokości C+E. Do zobaczenia.